Cześć, witamy Was. Witamy. Jedziemy właśnie testować paralotnię Anakis od Skya. Pogoda jest cudowna. Myślę, że będzie Padało doskonała trochę zabawa. teraz, troszkę pokropiło, ale Będzie dobrze. będzie dobrze. Jedziemy właśnie testować Anakisa. No i tyle. Zapraszamy do oglądania i dajcie znać, czy Wam się podoba. Na razie. Start bezproblemowy, skrzydło ma duże wloty, bardzo szybko i łatwo się napełnia. Wszystkie linki są grube i kolorowe, także nie ma żadnego problemu z kontrolą Anakisa przed startem. Od początku miałem wrażenie, że Anakis leci szybko. Przed startem zatankowałem się idealnie pod górną granicę wagową. Natomiast było to dopiero widać, gdy chciałem krążyć z innymi glejtami. Tutaj możecie zobaczyć kolegę na białym skrzydle. Na lekko zaciągniętych sterówkach leci dużo wolniej niż ja. Zobaczcie, jak bardzo głęboko musiałem zaciągnąć sterówki, żeby utrzymać podobną prędkość. Sterówki wyposażono w tak zwane krętliki, które bardzo swobodnie się na wietrze kręcą. Skrzydło nie ma wbudowanych żadnych nylonowych usztywnień, przez co w naszym rozmiarze L waży nieco ponad 4,5 kg. Sterówki chodzą miękko, za każdą taśmę można pociągnąć bez przykładania większej siły. Speed System jest skonstruowany w dosyć ciekawy sposób. Mianowicie linka speeda oraz wszystkie bloczki są schowane po wewnętrznej stronie taśm. Wszystko jest ładnie zabudowane, nic się nie plącze. Anakis dostał certyfikat bezpieczeństwa NA, natomiast niech to Was nie zmyli, to nie jest nudne szkolne skrzydło. Anakis fajnie chodzi za ręką, lubi dać nura i ogólnie sprawia sporo frajdy. Taśmy wyposażone są w zatrzaski podtrzymujące sterówki, które trzymają bardzo mocno i wymagają użycia dużej siły. Taśmy są dosyć szerokie, lecz cienkie, wykonane z lekkiego materiału, a Speed System wyposażony jest w plastikową kulkę, która zmienia przełożenie wyciągania linki speeda. Rząd A został podzielony na dwie taśmy, gdzie ta, która jest najbardziej z przodu, prowadzi do zewnętrznej części krawędzi natarcia. Oczywiście sprzyja to łatwiejszemu zakładaniu uszu, natomiast żeby nie było problemów na ziemi ze startem albo z zabawą glajtem, producent wyposażył te taśmy w delikatne magnesy, które grupują je ze sobą. Inny termiczny dzień wybraliśmy się na Jaworowy. Oczywiście tam, gdzie noszenia były mocne i szerokie, wyjeżdżali wszyscy bez problemu. Natomiast tam, gdzie trzeba było bardzo ciasno zakrążyć, miałem wrażenie, że Anakis delikatnie ześlizguje się z powietrza i było mi nieco trudniej wyjechać. Może to też kwestia tego, że po raz kolejny byłem zatankowany pod górną granicę wagową. Lot na speedzie bardzo spokojny i stabilny, faktycznie czuć duże przyspieszenie na pełnej beli. Pierwsza belka wchodzi bardzo lekko, można sobie w trakcie lotu nią płynnie pracować, natomiast do drugiej belki trzeba się zdecydowanie przyłożyć przez wzgląd na zamontowaną kulkę, która zmienia przełożenie,
ale przy drugiej belce odczuwamy zdecydowane przyspieszenie i zwiększenie opadania. Sterowanie za pomocą ostatniego rzędu jest raczej mało efektywne. Uszy wchodzą niezwykle lekko. Przy okazji dziękuję za zwrócenie uwagi, że zakładamy uszy po kolei, a nie obydwa naraz. Przy sterowaniu ciałem skrzydło bardzo fajnie odpowiada, a przy wypuszczeniu taśm uszy momentalnie się otwierają. Przy próbach symetrycznego przeciągania nie dzieje się nic spektakularnego, dlatego postanowiliśmy pokazać Wam, co się dzieje przy niesymetrycznym wyjściu. Zwróćcie uwagę, ile trzeba siły włożyć, żeby przeciągnąć to skrzydło. Praktycznie cały się trzęsę, czekając na jakiś efekt. Chwilę później niesymetrycznie wypuszczam Anakisa, skrzydło spokojnie się napędza, nie ma problemu, żeby skontrolować całą sytuację. Podbudowany zachowaniem Anakisa postanawiam powtórzyć test. Ja zachowuję się zdecydowanie agresywniej, skrzydło odpowiednio mocniej reaguje, natomiast w momencie, gdy sytuacja zaczyna być niestabilna, nie ma problemu z powrotem do normalnego lotu. Prawą ręką łapię rząd A i zawijam połowę skrzydła. Anakis oczywiście próbuje dać nura i stara się wyrwać mi rząd A z rąk. Chwilę później ja odpuszczam, mija mniej więcej sekunda i Anakis otwarty leci dalej. Na Anakisie czułem się bezpiecznie i pewnie, a fajne prowadzenie zachęcało do przeróżnych wygłupów w powietrzu. Na koniec informacja dla miłośników zabaw na ziemi. Anakis jest skrzydłem lekkim, jednak wciągnięcie go nad głowę wymaga użycia dosyć dużej siły. Nie zmienia to faktu, że obsługa jest bardzo prosta, a zabawa daje dużo frajdy. Już wyniosą. Ralf! Ralf! He, he, he. Czekaj na mnie, synek! Koń do taktu zawiato godem. No, skrzydło fajne, dziewczęce kolory, idealnie pasujące dla Krzysztofa. No, myślę, że dla Jarka zdecydowanie bardziej. Zawodniczy A, to teraz pan lata na agresywnych 0,2. A competition. A competition. A takie dziewczęce kolory. Nie. Dziewczęce. To jest gender. To jest unisex. Unisex. Jesteśmy po testach. Oczywiście nie mogło się obyć bez dziwnych, śmiesznych rzeczy. Okazało się, że kamera, którą ja miałem zamontowaną, nie działała. Tak więc mamy test Krzyśka. Myślę, że nawet dobrze, bo Krzysiek pokazał, że naprawdę na tym skrzydle można fajnie latać. Nie, Krzysiu? Co powiesz na temat tego skrzydła? Skrzydło fajne, wesołe, dynamiczne, a jednocześnie bezpieczne. Takie skrzydło na luzie, o. Skrzydło na luzie. No niby to A, ale takie kurde A-sport, nie? Takie z rogami, o. A z rogami. A z rogami. Fajne, No, ogólnie. tak, dziękujemy, że nas oglądaliście. Zapraszamy do subskrybowania standardowo, łapki w górę, jak się materiał podobał. No i co? Tyle. Będziemy następny paratest nagrywać. Mamy jeszcze parę ciekawych propozycji. To znaczy propozycji, to jak reklama zabrzmiało. Nie. Mamy parę fajnych skrzydełek, które Czekają na pogodę. Czekają na pogodę, dokładnie, bo teraz się znowu trochę pogoda zepsuła. No ale na szczęście z Anakisem się udało, tak więc zapraszamy do następnego odcinka.
Na razie. Klas był, chowaj klasa. Bo ja chciałem dograć, że mamy nową kurę. Kura wyścigowa, dlatego testy będą jeszcze lepsze. Będą jeszcze lepsze testy. Zakupiliśmy taki sprzęcik. Będą fajne nagrania. Ciao.